Jeszcze kilka lat temu energetyka była postrzegana przede wszystkim jako domena państwa i dużych przedsiębiorstw energetycznych. Dziś coraz częściej mówi się o samorządach jako liderach lokalnej transformacji energetycznej. Rumia jest dziś wymieniana jako jeden z najbardziej aktywnych samorządów w Polsce w zakresie nowoczesnej energetyki. Od czego wszystko się zaczęło? Chcielibyśmy poznać genezę właśnie tych decyzji, które zapoczątkowały taki sukces. Z jednej strony trzeba spojrzeć na to jako spojrzenie przywództwa, czyli tego człowieka, pana burmistrza w tym wypadku, który widzi pewne problemy, z które się pojawiają. Transformację energetyczną możemy postrzegać też jako pewnego rodzaju ewolucję postaw i zachowań, inwestycji państwa, czy też osób, które są zaangażowane w energetykę. Jeszcze kilka lat temu to była domena państwa, w tej chwili to się zsuwa na dół, a zsuwa się dlaczego? Mamy kilka jakby przyczyn. Pierwsza u nas to się w Rumie akurat się objawiło tym, że żeśmy spojrzeli na czystość powietrza. Coś, co wpływa na długość życia człowieka, na komfort życia i z tego też wyszło powstanie na przykład Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza, który się zajmuje likwidacją kopciuchów. Możemy się tu pochwalić, że w Rumie około 1000 kopciuchów zostało zlikwidowanych, czyli przeszliśmy na paliwo gazowe, częściowo na pompy ciepła u odbiorców indywidualnych. Też jeszcze kilkanaście lat temu, wchodząc na Górę Markowca, która dominuje nad Rumią, widać było w zimie taką czapę wiszącą nad Rumią. Może to nie było porównywalne ze Śląskiem, dało się odczuć to powietrze, to zmianę powietrza w otoczeniu. Przy każdej inwestycji się patrzy na dobór zieleni, na rozwój tej zieleni, wprowadzenie też dosyć daleko posuniętej segregacji odpadów, a więc kolejna postawa, która poprzez mieszkańców oddziaływuje na transformację energetyczną, tą szeroko rozumianą. Jeżeli byśmy zeszli ściśle już na nasze działania, to zostało powołane stanowisko pełnomocnika burmistrza do spraw energetyki. Co dalej idzie, został powstany referat do spraw energetyki, który jest podporządkowany pod Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza, ale w swoim zakresie ma także szeroko pojętą energetykę, a więc współpracę z Wydziałem Inwestycji Miejskich, Wydziałem Inżynierii Miejskiej, a więc bardzo szeroko współpraca się układa. Od czego zaczęliśmy? To, co powiedziałem, pewne zmiany organizacyjne, pewne działania, które były oparte o inicjatywy zewnętrzne, o możliwość pozyskiwania funduszy. Drugim krokiem byłoby chyba możliwość obniżenia kosztów na placówkach, na obiektach użyteczności publicznej. Stąd też pojawiły się dofinansowane ze źródeł zewnętrznych inwestycje w postaci instalacji PV. I tutaj żeśmy w pierwszym etapie tylko tak na niskim poziomie te PV-ki rozbudowaliśmy, w drugim etapie żeśmy rozbudowali do maksymalnej mocy na każdym obiekcie, czyli 50 kW w piku na każdym obiekcie. OLIO oczywiście były takie możliwości. I to się wiąże już szerzej z mocą przyłączeniową danego obiektu, ale także z możliwościami zainstalowania tych instalacji na dachach tych obiektów użyteczności publicznej. Wiadomo, że tu musieliśmy mieć ekspertyzy, to wszystko wydłuża proces inwestycyjny, ale w związku z tym udało nam się wejść w ten stary system net metering, poprzez co uzyskujemy możliwość gromadzenia tej energii do odzysku 70% z sieci. Różne są zdania na temat tej metody, stąd też została zmieniona na net billing. Kilka obiektów mamy w net billingu i w sumie system net billing wymusił od nas pójście w kierunku gromadzenia tej energii i sami zarządzanie, nie sprzedaży jej na zewnątrz do sieci, do operatora, ale gromadzenia jej po to, żeby wykorzystać w momentach, kiedy jest ona najbardziej potrzebna. Pojawił się przy tym jeszcze drugi kierunek, elektryfikacja ogrzewania. To się też wiąże z jednej strony z zejściem z kosztów utrzymania danych obiektów, ale także z jakością powietrza. Mamy kilka obiektów, tutaj należy SP7 wymienić, gdzie została zlikwidowana stara kotłownia gazowa, całkowicie odeszliśmy tam od gazu i zainstalowaliśmy pompy gruntowe ciepła. Są to 32 otwory na 95 metrów, przez to mamy 120 kW pomp ciepła gruntowych plus 32 dwie pompy ciepła powietrzne. Mamy tam pewien zapas energii, ale to się wszystko wiąże znowu z tym, że elektryfikacja pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Musi powodować w tym momencie kolejną rozbudowę PV-ki, czyli instalacji fotowoltaicznych. Jak widzimy, Rumia prowadzi bardzo szeroki ten zakres działań. I od inwestycji w zieleń, poprzez segregację odpadów, ale w tym jest także działania związane z uświadamianiem, liczne szkolenia na szkołach. I tutaj Rumia Invest Park odgrywa bardzo fajną rolę. Też spółka, która została powołana przez burmistrza do spraw właśnie prowadzenia transformacji energetycznej, która prowadzi działania edukacyjne. A więc
spotkanie na szkołach, gdzie pokazują możliwości produkcji prądu poprzez instalacje PV, ale także poprzez turbiny wiatrowe. My na tym naszym poziomie też prowadzimy pewne działania. Na razie są 2 turbiny zamontowane wertykalne. Sprawdzamy, jak to się działa w warunkach miejskich. Szeroki zakres działań wymusza też zwiększenie mocy przyłączeniowych, działania związane z wewnętrznymi liniami zasilającymi na danych obiektach. One nie są często przystosowane do zwiększenia mocy. I to by było chyba takie clue naszych działań, czyli kilkukierunkowość, szeroki wachlarz naszych działań i dosyć głęboko wchodzimy w te tematy.